Wjeżdżamy do Kędzierzyna-Koźla, miasta na Górnym Śląsku nad Odrą, przy wylocie kanału Gliwickiego i ujścia rzeki Kłodnicy. Mijamy właśnie kanał Gliwicki. Ten wąski ciek to resztki kanału Kłodnickiego, który stracił swoje znaczenie i został częściowo zasypany po zbudowaniu kanału Gliwickiego. Miasto Kędzierzyn-Koźle powstało w 1975 roku po połączeniu 4 oddzielnych organizmów administracyjnych: Kędzierzyna, Koźla, Słoweńcic i Kłodnicy. Mijamy kościół Matki Bożej Bolesnej, zbudowany w 1928 roku. Przejeżdżamy przez dzielnicę Kłodnica. Na lewo jest Kędzierzyn, na prawo Koźle. Jedziemy przez most Wiktora Ludwikowskiego, przerzucony nad jedną z odnóg Odry, która tu płynie 2 korytami. Wiktor Ludwikowski, żyjący w latach 1886-1959, był inspektorem Policji Państwowej, kryminologiem, współtwórcą policji w Polsce i Interpolu. Most nad drugą odnogą Odry nosi imię Józefa Długosza. Mijamy neogotycki budynek Poczty Polskiej, zbudowany w czasach pruskich w 1888 roku. Ten okazały budynek to oddział PKO Banku Polskiego, za nim Dom Pomocy Społecznej Świętego Karola. Zbliżamy się do stoczni Damen, gdzie czeka na nas statek wycieczkowy Silesia. Stocznia Damen, dawna kozielska stocznia rzeczna, została otwarta w latach 70. XX wieku. W 2006 roku weszła w skład holenderskiej grupy Damen Shipyards. Stocznia specjalizuje się w budowie jednostek o długości do 110 metrów. W stoczniowym porcie czeka już na nas statek Silesia. Odbijamy od nabrzeża basenu stoczni Damen i płyniemy do śluzy Kłodnica. Statek Silesia posiada 2 pokłady, górny otwarty i dolny zamknięty. Bar na dolnym pokładzie oferuje napoje zimne i gorące, lody, słodycze, alkohole oraz kiełbaski z grilla. W ofercie stoczni Damen znajdują się jednostki pływające do 110 metrów, łodzie patrolowe, pogłębiarki, tankowce śródlądowe, pontony oraz promy spalinowe i elektryczne. Wśród cumujących jednostek znajdują się m.in. pchacze, które przepychają statki w basenie stoczniowym. Opuszczamy już basen stoczniowy i wypływamy na rzekę Odrę. Odra to druga po Wiśle największa polska rzeka, a biorąc pod uwagę jej część w granicach Polski, jest trzecią po Warcie. Ma długość 854 km, z czego 742 km w Polsce. Górny bieg rzeki kończy się w Kędzierzynie-Koźlu, a środkowy przy ujściu Warty do Odry.
Wchodzę na chwilę do sterówki. W jej wyposażeniu pulpit sterowniczy, koło sterowe, manetka sterowania silnikiem. Na dziobie powiewa proporze z armatora firmy Canal Trans. Zostawiamy odrę z prawej burty i wpływamy do kanału Gliwickiego. Jego początek to port Koźle. Przy tych dalbach cumowały niegdyś statki i barki. Widoczny jest już przedwojenny, ale czynny do dziś elewator zbożowy stojący przy basenie zbożowym. Ten basen, jak i dwa pozostałe, są niestety puste, jakby czekały na lepsze czasy. Nabrzeża z odpowiednio wypalanych cegieł stoją tu już 120 lat i są w dobrym stanie. Dawniej cumowało tu wiele barek, na których żyły i pracowały całe rodziny. Mijamy most na ulicy Kłodnickiej. W oddali widać już cel naszego rejsu – śluzę Kłodnica. Nasz statek płoszy ptactwo wodne, czaple i kaczki. Kanał Gliwicki ma 40,6 km długości, szerokość średnią 39,5 metra i 3,5 metra głębokości. Kanał zbudowano w latach 1935–1939. Różnica poziomów wynosi 43,6 metra, a pokonywanie tej różnicy reguluje 6 śluz wodnych. Jedną z nich jest śluza Kłodnica o różnicy poziomów 10,4 metra, do której za chwilę wpłyniemy. Powoli wpływamy do śluzy oddanej do użytku wraz z kanałem w 1939 roku. Budowla jest po remoncie wykonanym w 2015 roku. Śluza Kłodnica jest największą z 6 śluz kanału Gliwickiego i jedną z dwóch o zamknięciach komór w postaci zasów poruszających się pionowo. Drugą jest śluza Dzierżno. Pracownik śluzy spuszcza linkę do wciągnięcia cumy. Śluza jest dwukomorowa, przedzielona peronem kamienno-żelbetowym. Zaczyna się proces napełnienia komory. Komora jest wyłożona stalowymi, kotwionymi brusami. Jej długość wynosi 71,8 metra, a szerokość 12 metrów. Górna zasuwa wędruje w dół, powodując wylewanie się wody do komory. Widać, że poziom wody się podnosi. Członek załogi wybiera cumę, aby statek stał w miejscu, bo prąd wody jest silny. Stojąc na dziobie, mam możliwość dokładnego pokazania całego procesu śluzowania. Za chwilę poziom wody się wyrówna, zasuwa pójdzie w dół i będziemy mogli opuścić komorę śluzy. Teraz możemy zobaczyć peron międzykomorowy. Druga komora nie jest obecnie używana. Od momentu wpłynięcia do śluzy do chwili jej opuszczenia upłynęło 15 minut. Za śluzą statek zawraca i następuje opuszczanie poziomu wody o 10 metrów 40 centymetrów.
Ilość wody użyta do jednego śluzowania wynosi 9500 m3. Widać, jak z wody wyłania się górna zasuwa. Po jej wysunięciu przesuwa się w górę dolna zasuwa i woda wypływa z komory. Po wyrównaniu poziomu komory i kanału statek może opuścić śluzę. Wracamy oczywiście tą samą trasą. Po wypłynięciu ze śluzy czeka nas jeszcze posiłek w postaci kiełbasy z grilla. Rejs po kanale gliwickim ze śluzowaniem trwa w sumie 2 godziny. Jest to niewątpliwie duża atrakcja zobaczyć, jak przebiega proces śluzowania, a podczas rejsu obejrzeć stary port rzeczny Koźle i przyrodę nad rzeką i kanałem. Opuszczamy statek i stocznię Damen. Jeszcze dziś czeka nas zwiedzanie Głogówka i jego zabytków. Nad bramą wjazdową zachował się stary napis: Stocznia Koźle.